Skąd brać siły, kiedy nie ma już siły? Niestety nie wiem, co będzie dla ciebie najlepsze w obliczu rodzinnej tragedii. Nie znam ciebie, nie wiem, co jest w tobie zepsute i co chciałbyś naprawić. Z powodu matki. Mogę za to powiedzieć, co pomagało i pomaga mi. A każdy ma chwilę, gdy problem jest w każdym kroku, pięści ściskasz z frustracji, bezsilne łzy ci płyną z oczu. Jest wiele konkretnych ruchów, które mi pomagały poczuć się lepiej, jak zjedzenie czegoś, wypicie czegoś, zadzwonienie do kogoś, spotkanie się z kimś, zrobienie czegoś. Otaczanie się wspierającymi, życzliwymi, empatycznymi ludźmi oraz zdrowe nawyki są na wagę złota. Ale najbardziej pomocne dla mnie jest zrozumienie tego mechanizmu. Rozłożenie wszystkiego na czynniki pierwsze. Simplicity. Read Marcus Aurelius. Of each particular thing, ask what is it in itself? What is its nature? Samo stwierdzenie nie mam już siły. Czy jest to prawda? Nie. Może i nie mam siły wstać z łóżka, może nie mam siły zrobić przysiadów i martwych ciągów, może nie mam siły ściszyć telewizora. Ale może mam siłę ponarzekać sobie w głowie, poużalać się nad sobą, scrollnąć fejsika, może po prostu oddychać. A jak powiedział jeden z moich 12 ulubionych ludzi, Jon Kabat-Zinn, dopóki oddychasz, jest w tobie więcej dobrego niż złego, niezależnie od tego, co jest w tobie złego. As long as you're breathing, there's more right with you than wrong with you. No matter what's wrong with you. Załóżmy, że do końca życia miałbym leżeć w łóżku i jeść ciasta, użalać się nad sobą w samotności i być gruby. Załóżmy cokolwiek, co jest możliwe i ci się aktualnie nie podoba. No załóżmy. Problem nie leży w tej wizji samej w sobie, bo leżenie w łóżku czy cokolwiek innego samo w sobie nie jest takie straszne. Problem nawet nie tkwi w moich oczekiwaniach, że chciałbym czegoś innego niż to, co się dzieje. Chciałbym coś robić, okej. Ale nie chce mi się i też okej. Problem tkwi w tym, że nie akceptuję swojego pragnienia, jednego z dwóch sprzecznych ze sobą pragnień. Jak zapragnę sobie pójść do Lidla, ale akurat jest niedziela niehandlowa, no to rozumiem, że moje pragnienie się nie ziści. Nie leżę sparaliżowany i zapłakany, że tak bardzo chcę iść do Lidla i nie zastanawiam się, dlaczego nie mogę iść do Lidla. Rozumiem, że jest zamknięte. Tak samo jakbym chciał gdzieś pojechać autem, ale nie mam auta. Oczywiście możemy planować, że jak zarobię pieniądze, to se kupię, albo jak pożyczę od kogoś, to będę miał auto i se gdzieś pojedziemy. Tak samo mogę zaplanować, że jak w poniedziałek Lidla otworzą, to se pojadę. Ale to nie zmienia stanu rzeczy, że jest niedziela niehandlowa, Lidl zamknięty, a ja nie mam auta, ani nawet pańskiego płaszcza. Moje oczekiwania, że nie będę myślał o kimś, kto nie żyje, o kimś, kto mnie zostawił, albo oczekiwania, że mi się będzie chciało podnosić ciężkie ciężary, albo że nie będę pragnął jedzenia serników, to dokładnie to samo, co oczekiwanie, że w niedzielę niehandlową Lidl będzie otwarty. Teraz kompulsywnie myślę o kimś, kompulsywnie nie chcę podnosić ciężkich ciężarów i kompulsywnie myślę o jedzeniu serników. A Lidl całą niehandlową niedzielę jest kompulsywnie zamknięty. I bynajmniej nie twierdzę, że zaakceptowanie mało preferowanego stanu rzeczy jest łatwe. Twierdzę natomiast, że instrukcja zrealizowania tego jest prostsza niż się wydaje. Kluczowym komponentem jest poczucie sprawczości. Akceptuję, że nie mam siły wstać. I akceptuję, że bardzo chciałbym wstać. No chcę, ale nie umiem. To moja rozsądna decyzja, że jeszcze godzinkę sobie poleżę i ponownie przyjrzę się sytuacji. Jak będzie trzeba, to będę tu leżał do końca życia. Jak trzeba, to trzeba. Ale dam sobie szansę i zapytam się, czy na pewno tak chcę. Czasami w życiu tak jest, że się przeleży 3 tygodnie, a czasami starczy iść coś wszamać w bistro. Czasami starczy iść coś wszamać w bistro, by stąd urwać się i odnaleźć imię. Nikt nie myśli chłodno, kiedy goni go sentyment. Chwila na wydech, resztę obok postaw. Pozdrowienia z marki Smart Method Style. Po wielu latach cierpienia zrozumiałem, że wcale nie muszę iść i walczyć, nawet jeśli okrzyczy mnie Michał Karmowski. Ale mogę, jak mi się zachce, zapierdalać. I mogę też być w sytuacji, kiedy chcę chcieć zapierdalać, no ale nie chcę zapierdalać. Może mogę zamiast dźwignąć 100 kg, dźwignąć 20 kg. Może mogę wyjść z łóżka i na przełamanie pójść spacerkiem do Lidla, żeby sprawdzić, czy otwarte. Do niektórych rzeczy można się zmusić, do niektórych nie warto. W takich sytuacjach życzę sobie i tobie uważności, żeby samemu zdecydować i być w gotowości do wzięcia odpowiedzialności za to, że będę zapierdalał albo że jeszcze se poleżę. Wolę se poleżeć, a jak zechcę to se wstanę i mam grubo wyjebane, jak nie wierzysz, że dam radę.